Zapraszam na kanał ProGaraż, tam znajdziecie bardzo dużo poradników, informacji oraz ciekawych filmików. Załączam link w opisie wideo. Siema, witajcie, jestem Oskar, to jest kanał MT. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wymianą łańcucha pompy oleju w Hondzie Transall 600V. Jak widzicie, już swoją Hondę trochę rozebrałem, co wy też musicie zrobić na samym początku. Tak, żeby się dobrać do naszego silnika, to co będzie wam potrzebne, to sobie rozbierzcie. Ja zebrałem sobie dwa plastiki, gmole, tutaj stopkę pasażera, wydechy oczywiście. No i możemy zabierać się za spuszczenie oleju, ja już to zrobiłem również. Albo po prostu jak nie chce wam się spuszczać oleju, to możecie motocykl położyć na lewej stronie, żeby cały olej był w drugiej połówce silnika i wtedy zabieramy się za odkręcanie kolejną śrub od naszego dekla. I pamiętajcie o tym, żeby sobie je pooznaczać, żeby później odpowiednia każda śruba w odpowiedni otwór później się wkręciła, tak, żebyśmy nie pomieszali śrub. Ok, jak widzimy, wszystkie śruby podkręcane. Tutaj zaznaczyłem sobie malutką jedyneczkę, a tutaj zrobiłem sobie też taki wzór połówki silnika jakby. Tutaj zaznaczyłem sobie jedynkę i będę szedł później w prawo i wszystkie śruby muszą się pokryć. To jest w miarę łatwe, co by każda śruba pasowała w swoje miejsce. I teraz jak nasz dekiel widzimy nie chce pójść i się zastał, po prostu ta uszczelka przykleiła się, możemy wziąć trochę, poklupać gumowym młotkiem tak od dwóch stron, co by trochę się poluzowało, gumowy i z głową i coś podłożyć pod spód, bo mimo że cały olej zlaliśmy, no to może coś tam polecieć, a nie chcemy sobie zapaskudzić wszystkiego, to najlepiej szmatkę sobie położyć, chyba że macie go na boku, no to wtedy inna sprawa. Tak jak powiedziałem, postukaliśmy trochę z dwóch stron na przemian młotkiem gumowym, sam zeskoczył praktycznie, mogę powiedzieć, dekiel, czyli dekiel możemy sobie teraz już odłożyć na bok i tu mamy, ukazuje się nam nasze sprzęgło i łańcuch, który ma nadmierny luz. Jak to sprawdzić, czy ma nadmierny luz? A właśnie tak, to znaczy nadmierny luz. I co musimy teraz zrobić, żeby wymienić sobie ten łańcuch? No tak, musimy odkręcić nasze sprzęgło i jak je odkręcić, no to już wam mówię, prawdopodobnie te 4 śruby, no i wtedy nasze sprzęgło powinno zejść, przynajmniej tarcze, z tego co mi się wydaje, a później będziemy patrzeć jak wygląda cały kosz, żeby go zdjąć, no i będziemy na bieżąco patrzeć. Ja zabieram się za odkręcanie tych 4 śrub. Zanim zabierzemy się za odkręcanie sprzęgła tych 4 śrub, póki jeszcze wszystko trzyma się, możemy na imbus 5 odkręcić sobie naszą śrubę od zębatki pompy oleju, to łatwiej nam się ją odkręcić, nie będziemy musieli jej później blokować. Ją odkręcamy sobie, później bierzemy się za sprzęgło. Po odkręceniu sobie naszego takiego kwadracika, że tak powiem, ze sprężynami docisku z łożyskiem, musimy odkręcić sobie tą tutaj nakrętkę, która jest zabezpieczona poprzez zaklepanie. Już szukam latarki, żeby wam pokazać. Proszę. Musimy sobie to odgiąć śrubokrętem i ją odkręcić. Klucz 27. Teraz tak, jak poradziłem sobie z tym odkręceniem tej nakrętki, a więc udary i inne takie rzeczy, przynajmniej w moim przypadku się na nic nie zdały. Musiałem skorzystać z czegoś takiego i z rurki. Wbijamy 5. bieg, naciskamy jedną nogą hamulec i kręcimy rurką na lewo. Wszystko ładnie schodzi. O proszę, jak się fajnie odkręca. No, skręcamy to, odkręcamy tą nakrętkę, ściągamy sprzęgło i patrzymy, co jest pod sprzęgłem. Po odkręceniu kosza sprzęgłowego razem ze starczami sprzęgła ukazuje się nasz bohater dzisiejszego odcinka, czyli nasz łańcuszek, który jak widzimy, już wam pokazuję, jest za luźny, przynajmniej u mnie. U większości trampkowiczów tak jest, bo nikt tego nie wymienia. I później dopiero 6., 7. właściciel musi to wymieniać. W moim przypadku 3., czyli ja. Zanim jeszcze przejdziemy do wymiany tego łańcucha, tutaj mamy nasze sprzęgło. Odkręciliśmy sobie tą nakrętkę, która powinna być teoretycznie nowa. Jak będziecie to zamawiać, to zwróćcie uwagę, żeby zamówić to i uszczelkę, żeby nie pozamawiać tylko łańcucha i później będziecie patrzeć jak głupki, bo tego nie poskręcacie. No tak, tu mamy tą nakrętkę, która się nam
odkształciła i tu pod tym powinna być podkładka, przynajmniej tak jest u mnie. I jak już mamy nasze sprzęgło tak wyciągnięte z motocykla, to możemy sobie ściągnąć ten górny talerz powoli i zobaczyć, w jakim stanie są nasze tarcze sprzęgła, wziąć suchmiarkę, pomierzyć te tarcze tak jak powinny być w serwisówce. Po prostu jeśli sobie na nie spojrzymy i mają jeszcze tu wycięcia, rowki, to są w miarę ok, powinny być w miarę ok. Jeśli nie są i wam ciągnie moplik, no to wiecie, że jest nie ok. W roli ścisłości możecie sobie to po prostu wziąć i pomierzyć, żeby być pewnym. Ja moje sprzęgło odkładam, bo dzisiaj się sprzęgłem nie zajmuję. No i teraz co robimy? Oj, fuck. I teraz tak, odkręcamy sobie do końca tą naszą śrubę i zębatka powinna zejść razem z łańcuchem i później zakładamy sobie nasz nowy łańcuch na dolną zębatkę i naciągamy wszystko na te dwa wałki. No i patrzymy, czy jest mniejszy luz. Jeśli tak, to powinniśmy się cieszyć, jeśli nie, no to może być coś innego, zużytego łożyska albo coś. To teraz bierzemy się za ściąganie tego łańcucha. Tak jak powiedziałem, tu jest nasz łańcuszek. Odkręciłem tylko tą śrubę i zeszła ta zębatka. Przy późniejszym montażu musimy pamiętać, że tu mamy napis IN, czyli środek, znaczy tak jakby do środka, czyli tym napisem musimy do strony silnika to zamontować. Nasz łańcuszek jest tu, zaraz wam pokażę, jak się prezentuje z nowym, jak jest rozciągnięty, i tu mamy jeszcze zębatkę górnego wałka. Możemy ją sobie ściągnąć i zobaczyć, jak wygląda ten cały wałek, czy nie jest wyświechtany od środka, czy jest wszystko w porządku. Jeśli jest w porządku, jak w moim przypadku, zakładamy sobie to z powrotem. I teraz porównamy sobie długości łańcuszków oryginalnej. Widzimy, jak wyglądają dwa łańcuszki. Jeden jest wyraźnie bardziej rozciągnięty niż drugi. Ten po lewej jest nowy, jak możemy się domyślić, a ten używany po prawej, czyli opłacało się kupić ten łańcuszek. Koszt niewielki, bo 100 zł. Tak w ogóle to dziękuję szeryfowi, koledze, że mi to wysłał. I teraz montujemy to w taki sposób, że najpierw naciągamy to na tą małą zębatkę i później na górną i przykręcamy tą śrubę z momentem 15 Nm. Bardzo istotna sprawa, żebyście to podociągali tak jak jest w serwisówce i te wszystkie momenty, żeby to nic nie urwać, bo może być później lipa. Teraz tak, łańcuszek już mamy założony, tak jak mówiłem. Na odwrót. Sorry, najpierw zakładamy tutaj na górną zębatkę i później na dolną i naciągamy tą zębatkę tutaj na ten wałek. Teraz bierzemy sobie tą śrubę, którą wykręciliśmy z dołu, tak? Po prostu ją wsadzamy, ustawiamy sobie nasz klucz na 15 N. O, nie wiem, czy będzie widać. 15 N i przykręcamy tą śrubę z takim momentem i później składamy dalej nasze sprzęgło i widzimy się za chwilkę. Teraz tak, jak nie uda wam się po prostu tej śruby przykręcić tak z newtonometrem, to musicie włożyć sobie śrubokręt tutaj, zablokować zębatkę i wtedy przykręcamy śrubę. Postaram się wam do kliknięcia 15 N. Lecimy teraz ze sprzęgłem. I teraz tak, to przykręcamy tą nakrętkę sobie z momentem 128 Nm, a każdą pojedynczą śrubę od dekla z momentem 12 Nm. I co teraz mogę wam powiedzieć? No, jeśli chodzi o wymianę łańcucha, to widzicie, jaki efekt przyniosło. W ogóle nie ma już takiego luzu, jak był wcześniej. Łańcuszek, porównanie łańcuszków widzieliście wcześniej. No, ogólnie mógłbym to poskładać teraz, ale ta nakrętka to mnie nie zadowala. Nie chcę jej mieć tutaj w tym silniku. Jak mi się sprzęgło odkręci albo coś, dla świętego spokoju kupię nową i zmontuję to później. Ale dla was to już jest koniec odcinku. W sumie widzieliście, jak wymienia się łańcuszek od napędu pompy oleju w Transalpie. A ja sobie to teraz będę powoli wszystko składał. Jak przyjdą mi części, będziemy się widzieć na trasie z pewnością. Pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka i widzimy się następnym razem. Cześć!